Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w lesie, jesteśmy z Grzegorzem w lesie, ale to nie jest zwykły las, ponieważ jak się domyślacie, szukamy tutaj czegoś niestandardowego i już widzę, że znaleźliśmy. Ja może pokażę, co my tutaj mamy. Zobaczcie, jeżeli w lesie z podziemi wystają rury i są jakieś takie tajemnicze studzienki, w których są jakieś tajemnicze urządzenia zalatujące jakąś pompą, to wiedz, że coś się dzieje. Tutaj widać więcej jakichś tajemniczych budynków. Natomiast my nie przyszliśmy tutaj szukać budynków. Przynajmniej takie tutaj mamy donosy, że tu jest coś ciekawszego. Patrzcie, tutaj jakiś budyneczek, tu jakieś schody pod górę. Tu budyneczek i znowu schody pod górę. Ja bym chyba spróbował schodami pod górę. Generalnie jak jest jakaś górka w środku lasu, to zawsze to budzi niepokój. I aż się prosi, żeby pod nią wejść i zobaczyć, co jest na jej szczycie. Chyba coś znaleźliśmy. Zobaczcie, jest taki grzybek w kształcie kaktusa. Jest beton, jest stal. Zajrzyjmy, co tutaj mamy. I mamy wejście. No dobra, próbujemy, zobaczymy jak tam jest. Widzę, że otwór jest duży, więc się zmieszczę nawet z plecaczkiem. Miejsca dużo. Drabina solidna chyba. Tylko w środku ciemno. No nieźle. Robi wrażenie. Drabina jest metalowa, solidna. Jest przerdzewiała, ale wydaje się, że jeszcze chwilę wytrzyma. Przynajmniej nas. Wow, ale sam zbiornik też. Pierwsza klasa. Zobaczcie, jaki to jest kolos. Trudno to objąć jednym ujęciem. To jest drabinka, z której właśnie zeszliśmy. Tam się świeci światło. O, wyłączę. Widać, że jest światełko. A zbiornik cały jest z metalu. Podłoga także jest z metalu, więc jak się po tym chodzi, to się ma wrażenie, że ta podłoga się ugina. Tu jest Grzegorz, który też tutaj ze mną przyjechał i też nagrywa film. Jego film też zobaczycie na jego kanale z kolei, na kanale Podziemny Świat oczami Kowala. Jak widać tutaj sporo ludzi już było przed nami, o czym świadczą chociażby te graffiti. Nie jest to miejsce tajne, nie jest trudno tutaj trafić, jak się wie oczywiście czego szukać. Zbiornik jest ogromny, ja może pójdę w stronę ściany, będzie mi wtedy łatwiej Państwu pokazać go prawie w całości, bo to właśnie robi tutaj świetny efekt. O, wyłączę światełko, ta drabina, która właśnie tutaj wchodzi i świeci się światło słoneczne. Dookoła mamy taką metalową kopułę. Oj, przepraszam, o, jest ostrość. Mamy metalową kopułę. I też dlatego, że jest to wykonane z metalu, jest tutaj tak silne echo. Cokolwiek robimy, czy idziemy, czy schodzimy, czy ktoś się o coś, nie wiem, potknie, to każdy dźwięk tutaj jest zwielokrotniony bardzo, bardzo mocno. Pewnie się Państwo zastanawiacie, co to za miejsce i do czego służyło. Otóż są to zbiorniki na paliwo. Według posiadanych przez nas informacji na terenie tutejszej bazy, bo to jest cała taka baza paliwowa, było tych zbiorników co najmniej kilka i łącznie mieściły one ponad 7 milionów litrów paliwa. Do czego mogło służyć to paliwo? No, głównie w celach wojskowych. Jesteśmy na terenie Niemiec, kiedyś to było NRD, czyli Niemcy Wschodnie. No i w czasach, powiedzmy, zimnej wojny Niemcy się tutaj organizowali tak, żeby to paliwo było składowane i w razie konieczności zatankowania jakichś pojazdów wojskowych, czy samolotów, czy jakichś innych, można było tego paliwa sobie użyć. Ale jak słyszeliście, wspomniałem, że tych zbiorników jest tutaj więcej, więc my idziemy na górę i będziemy szukać kolejnego zbiornika. A się tu trzęsie wszystko. Na dole zimno, do góry cieplutka. W ogóle jakaś ekipa motocyklistów do nas dołączyła, więc widzę, że miejsce jest popularne w Niemczech, ale za dużo nie pogadaliśmy, bo nie znamy niemieckiego, a oni nie znają polskiego. No dobra, to zanurzamy się w las. Idziemy szukać kolejnych zbiorników. Ponoć są aż 4, albo chociaż 3. Chyba 2 są dostępne, co najmniej. Nie wiem, będziemy szukać. A, Grzegorz już coś znalazł, tylko nogi wystają. Bo tutaj jest identyczny zbiornik z identyczną drabiną, Aha. ale nie ma zajścia tej rury.
Ale widać ten płaszcz tutaj, to jest warte nagrania. A tuż obok mamy kolejną rurę, ale tutaj jest zamknięta kratą. Podejrzewam, że tam jest to samo co obok, no ale tutaj niestety nie wejdziemy. Grzegorz mówi, że warto, więc próbujemy. O, jak to tu wygląda. O. Przepraszam, drodzy telewidzowie, ale mam tylko dwie ręce i obie zajęte. Widzę, że tak, pode mną jest przestrzeń, czyli jesteśmy... No właśnie, bo jestem wam winien pewne wyjaśnienie, bo tu jest zbiornik, a my jesteśmy między, zobaczcie, między jakby ścianą wewnętrzną, a zewnętrzną zbiornika i zapytacie pewnie, o co tu chodzi i po co to było. O, tu jest drabina, do niej za chwileczkę też przejdziemy. Chodziło o to, że dzięki tej przestrzeni, jakby coś się na przykład popsuło, można było się tutaj dostać i naprawić nieszczelności, tak? A nie, że to po prostu gdzieś, nie wiem, wycieknie w grunt czy coś i podobny system stosowano chyba w takich zbiornikach, które kiedyś znaleźliśmy na terenie Czech. Tam akurat nam się nie udało wejść, nie było żadnej drabiny, ale też widać było, że tam są takie podwójne ścianki, a tutaj zobaczcie się, została jeszcze ta przepiękna kratowana podłoga, po której chodzimy. Obejdziemy ten zbiornik dookoła. Ja to wam znowuż pokażę, jak to wygląda w środku. I Grzegorz mówi, że tutaj da się dostać i za chwileczkę to spróbujemy zrobić. To nie jest ten sam zbiornik, w którym byliśmy, tylko obok, jak się domyślacie. Czyli wiemy, że są co najmniej dwa widzieliśmy. No a ponoć jest ich tutaj jeszcze więcej. Tutaj mamy drabinę, zejście na dół, do drabiny zaraz wrócimy. Na razie przejdziemy tutaj. Tu mamy coś z boku, co to jest? O, wyjście na zewnątrz, ciekawe, ale zakratowane, więc niewiele nam ono mówi. Strasznie tutaj dzisiaj duży ruch. Co chwilę ktoś wchodzi. O, tutaj jest dziura. Muszę tutaj przejść. Pozwolicie, że może bez was, bo mi się przydadzą obie ręce. Dobra, przeżyłem, obszedłem całość. No i mamy drabinę. Jedną z dwóch. To co? Schodzimy, nie? I widzę, że jest jakiś włas. I podejrzewam, że tędy da się dostać do wnętrza. A zajrzyjmy, nie trzymajmy was w niepewności. Tak. Tym otworem wylazłem. No i jestem. Zobaczmy. No, obiekt wygląda zacnie, podobnie jak poprzedni, ale jest chyba troszeczkę mniej zniszczony, to znaczy jest chyba mniej tych graffiti. Podłoga wydaje się stabilniejsza, nie ugina się, a tu też w ogóle widać, że ta podłoga jest z blachy, bo w tamtym nie było to aż tak widoczne, prawda? Tam było jakiś taki syf, ziemia, coś tam, a tutaj pewnie z racji tego, że chyba obiekt jest zamknięty, no właśnie, zobaczcie, tutaj jest ta drabina, ale włas jest zamknięty i dlatego pewnie tutaj nie nawrzucali tyle tych wszystkich rzeczy, więc po drabinie nie ma po co wchodzić, ale możemy się tutaj kawałeczek rozejrzeć. Chociaż na przykład takie wielkie kawałki drewna, to ja nie wiem, jak ktoś tutaj przyniósł, ale widać, ktoś miał w tym jakiś interes. Stanę przy ścianie, bo wtedy się najlepiej da zobaczyć ogrom tego zbiornika. Rozświetlę troszeczkę. O, zobaczcie. Mam tutaj jakichś kolegów z Niemiec, którzy też chcieli zobaczyć. Koledzy z geocachingu zbierają cache. O, widzę, że znaleźli moje wejście. Zaraz do mnie dołączą. Każdy ruch tutaj powoduje bardzo głośny dźwięk. Jest silne echo, więc każde stąpnięcie powoduje, że się ten dźwięk wielokrotnie odbija od wszystkich ścian. Jest takie wrażenie, że jest tutaj ogólnie głośno. Dobra, wyjdziemy tą dziurą i coś wam jeszcze spróbuję pokazać, bo tu można przejść, albo przynajmniej kawałek przejść dookoła tego zbiornika. Tu po prawej jakieś rurki, jakieś instalacje. Tutaj grube rury, czyli może na paliwo. Czy mi się to uda przejść? Jakbym się uparł, to by się dało, ale domyślam się, że tam nic odkrywczego nie ma. A nad nami
są te pomosty, którymi przed chwilą chodziłem. Przejdę jeszcze kawałek w drugą stronę. Ale podejrzewam, że w najlepszym wypadku dojdę do tej drugiej drabinki, albo znowu jakieś rury mi zagrodzą przejście. Ale jakby czujecie ten motyw, że jeżeli powstał jakiś przeciek, to tu bez problemu dało się dostać i ten przeciek zaopatrzyć. Pewnie jesteście ciekawi, czy czuć tutaj paliwem. Tak delikatnie, troszeczkę czuć, ale to nie jest jakiś taki zapach obezwładniający. Zobaczcie sobie, jeżeli chcecie, film z Rapsteinu, czyli z takiej czeskiej bazy paliwowej, właściwie ruskiej, czeskiej, to tam jest ten zapach silniejszy. O, a tutaj mamy drugą drabinkę. A dla porządku jeszcze pójdę troszkę tutaj. Zobaczę, czy coś tam się ciekawego będzie. Pewnie rury szły w jednym kierunku, no bo szły do jakiejś, nie wiem, centrali, czy do miejsca, gdzie to paliwo było spuszczane albo wlewane. Czyli nie musiały być z kilku stron. Czyli może dojdę do nich od drugiej strony. No tak. Czyli zupełnie bez sensu by było przedzieranie się. A tu jest jakaś tabliczka znamionowa. Co tu jest napisane? VB Steremat Berlin. Hermann Schlime DDR. Może jest jakiś rok? Nie widzę. Ale wychodzę już sam, bo potrzebuję mieć chociaż jedną wolną rękę. No dobra, jestem na górze. Przeżyłem. Idę w stronę światła, czyli do wyjścia. Mamy tu jakieś schodki do góry, ale podejrzewam, co tam znajdę. Jednakże no, z takiego wewnętrznego obowiązku i też odpowiedzialności przed Wami, drodzy telewidzowie, no nie mogę tego faktu przemilczeć. A na górze to samo, co przy poprzednim zbiorniku. Tak się wydaje. Kaktus. Ale tutaj wejście jest zamknięte. To jest ten sam zbiornik, który przed chwilą widzieliśmy. W środku, tylko tutaj widok od góry. A tutaj jest wejście, ale jest to... no nie ma żadnej drabinki, więc tutaj nie da się zejść. Natomiast jakby ktoś chciał zjechać po linie, to można, tylko po co, skoro jest wejście łatwiejsze. Ulubiona część naszych wypraw, czyli chodzenie po chęchach, ale się... Zawsze muszą być pod górę, nie? No właśnie. I w środku lasu. Ale doszliśmy do jednego miejsca, którego szukaliśmy. Zobaczymy, czy nam się uda zmieścić przez ten otwór, ale chyba tak. No, zanosi się całkiem nieźle. Duże góry, które idą na dół i są schody. Ciekawe. Jest takie wrażenie, jakby się wchodziło do jakiegoś schronu, a nie do zbiornika. Ale ponoć jest to zbiornik. Chociaż są rury. Nie do końca kompletne już. I tu jest jakaś drabinka. Dobra, drabinka pokonana. Jesteśmy w takim malutkim pomieszczeniu. Ale jest to, czego szukaliśmy. Jest rura. I rura ta prowadzi do zbiornika. No jest nieźle. Tym otworem wchodziliśmy. Tutaj trzeba uważać, bo jest trochę z górki i można zjechać. Grzegorzowi się to zdarzyło. No zobaczmy, jak to wygląda. W ogóle ogromny jest ten zbiornik. Na oko ma średnicy, nie wiem, z 6 może metrów. Nie mam miarki, ale w ogóle zobaczcie, jaka to jest ciekawa konstrukcja. Tak? Nie opierają się tylko na samym kształcie takim walcowatym,
tylko jeszcze mają takie wzmocnienia w środku. Może jest to związane właśnie z wielkością. Wydaje mi się, że jest większy niż ten zbiornik, który widzieliśmy w Rabsteinie. Tamte były, no nie wiem, z 3-4 metry może miały. A zobaczmy, na końcu tutaj jest drabinka. Podejrzewam, że nie da się nigdzie tędy wyjść. O, to pewnie jest taka rura, która zasysała to paliwo. Zobaczmy tutaj w górę. No, tam nie da się wydostać nigdzie, zresztą nie bardzo jest po co, no bo raczej był to taki otwór tylko inspekcyjny, to raczej było zamknięte. Ciekawe, co tam jest, czy tam jest czysta góra? Że tak powiem, jesteśmy pod ziemią. A tu taka ciekawostka, jeszcze Wam powiem to, co Grzegorz mówił, bo ja to bym nie zauważył, ale że tutaj są, te kawałki blachy są nitowane i Grzegorz sugeruje, że może to oznaczać, że zbiornik ten jest starszy, to znaczy nie pochodzi z okresu NRD, tylko nawet z II wojny światowej. No ale tego nie wiemy. No, baza paliwowa, z tego co słyszeliśmy, należała do NRD, więc musimy zakładać, że te zbiorniki też są z tego czasu, ale jak się domyślacie, wszystko jest tajne, przyspoufne i nie wiemy. No dobra, idziemy jeszcze poszukać, bo ponoć tu jest jeszcze jeden albo jeszcze więcej, ale na pewno jeden taki zbiornik. Spróbujemy go Wam pokazać. Jak to mówią? Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, ale piękne tło dźwiękowe. Nie jest tak źle. Tylko czy ja się stąd wygrzebię? Nie, wygrzebię się. Chyba. Uwaga! Wyszedłem. Majówka z Kowalem. Majówka z Kowalem. Polecam majówkę z Kowalem, naprawdę. Mam nadzieję. Super sprawa. O, Jezu. Niewiele brakowało. Nie no, spadłby mi. Złapałem w ostatniej chwili. Jesteśmy w kolejnym zbiorniku. Nazwijmy sobie zbiornikiem numer 4. Jest bliźniaczy w stosunku do tego, który był przed momentem. Wygląda podobnie, wejście i tak dalej jest takie samo. Widać, że jest troszeczkę mniej tych konstrukcji wspierających niż obok. No, prawdopodobnie wycięli je złomiarze. Widać, w Niemczech też są złomiarze, co mnie trochę dziwi. Ale jest tutaj coś, czego złomiarze nie wycięli. Spójrzcie na te kule szpiegule. Ta kula jest to tak zwany pływak, czyli takie urządzenie proste, które pokazywało, ile paliwa jest jeszcze w zbiorniku. Takie same pływaki są, czy były przynajmniej w samochodach, teraz pewnie jakieś bardziej elektroniczne systemy. Zobaczmy jeszcze na tę drabinkę, ale do góry rury wychodzą, wyjścia nie ma, no bo i po co. Dziękujemy, że byli Państwo z nami w podziemnych zbiornikach w Niemczech. Dajcie znać w komentarzach, jak się podobało, czy lubicie takie miejsca, a może też tutaj byliście, a może byliście w innych zbiornikach i chcielibyście się tym pochwalić. W każdym razie dajcie znać, a my już teraz zapraszamy na kolejne filmy z kanapowcami.